Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa powstał w 2022 roku z połączenia Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Neofilologii. Nasz instytut zatrudnia około 250 pracowników, jest więc największym instytutem na naszej uczelni. Jest to instytut dwudyscyplinowy. Te dyscypliny to językoznawstwo i literaturoznawstwo. Przypomnę raz jeszcze, te dwie dyscypliny otrzymały kategorię A. W skład instytutu wchodzi 15 katedr i jedna pracownia. To są katedry zarówno jednodyscyplinowe, jak i dwudyscyplinowe. Badania naukowe w dyscyplinie literaturoznawstwo dotyczą różnych języków, różnych kultur, od początków do czasów nam współczesnych. Na warsztatach badawczych są często bardzo ciekawe tematy, takie jak na przykład twórczość dramatyczna Afryki subsaharyjskiej, czy badania poświęcone powieści wiktoriańskiej. Można byłoby powiedzieć, że nasze badania literaturoznawcze mają charakter w dużym stopniu interdyscyplinarny, dlatego że łączą się tutaj z refleksją dotyczącą językoznawstwa języków obcych, nauk o kulturze, w tym muzyki i malarstwa. Moje literaturoznawcze badania zaprowadziły mnie na forum międzynarodowe, najpierw dzięki nagrodzie w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Muzeum Sztuki Amerykańskiej Smithsonian w Waszyngtonie. Jest to największe muzeum i najstarsze muzeum na świecie gromadzące sztukę amerykańską. Konkurs odbywał się pod patronatem amerykańskiej fundacji Terra Foundation for American Art, założonej jeszcze w latach 70. przez milionera, biznesmena, kolekcjonera sztuki Daniela Terre. Mój zwycięski esej, nagrodzony przez międzynarodowe jury za oryginalność i przełomowość, poświęcony był malarstwu i pisarstwu jednego z największych dwudziestowiecznych amerykańskich malarzy, który nazywał się Ed Reinhardt. Wreszcie ostatni, najnowszy przykład zaistnienia moich interdyscyplinarnych badań na arenie międzynarodowej, wystawa malarstwa amerykańskiego modernisty Marsdena Hartleya w Muzeum Louisiana w Danii. Moje literaturoznawcze badania nad pisarstwem Hartleya zainspirowały kuratorów i wpłynęły na koncepcję wystawy, która po raz pierwszy w historii opowiadała nie tylko o malarskim dorobku Hartleya, ale również o jego pisarstwie. Badania językoznawcze w naszym instytucie to są badania prowadzone w bardzo szerokich zakresach problemowych, takich jak językowy obraz świata, co wyrasta z teorii i osiągnięć lubelskiej szkoły etnolingwistycznej. Ponadto są to badania z zakresu kognitywistyki, stylistyki, nowych mediów, reklamy, dyskursów politycznych, a także logopedii. Lubelski Ośrodek Logopedyczny powstał jako pierwszy w Polsce, ma ponad 60-letnią tradycję. Logopedia to nie tylko nauka o prawidłowej wymowie, ale o biologicznych uwarunkowaniach mowy. Oznacza to, że aby człowiek mógł nauczyć się prawidłowo mówić, musi mieć również prawidłowo funkcjonujący mózg, ale także słuch czy wzrok. W ramach naszej działalności naukowo-badawczej realizujemy również projekty popularyzatorskie. Jednym z takich projektów był udział w wystawie Zmysły i emocje i w ramach wystawy można było eksperymentować z gigantycznymi instrumentami, np. dzwonami rurowymi czy litofonem stworzonym specjalnie na tę okazję. Podczas wystawy można było eksperymentalnie sprawdzić swój słuch, sprawdzić zakres częstości, sprawdzić jak brzmi głośność własnego głosu. Unikatowym eksponatem były znaki alfabetu migowego wydrukowane na drukarce 3D. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki druku 3D jest możliwe wielozmysłowe uczenie się tego alfabetu. Wystawa Zmysły i emocje była dostępna dla zwiedzających od czerwca do października 2023 roku i cieszyła się ogromną popularnością. Odwiedziło ją ponad 55 000 osób. Największym atutem naszego instytutu jest wielojęzyczność. Badania i ich efekty są publikowane w kilkunastu językach poza językiem polskim, bo tutaj publikują w nim poloniści. Neofilolodzy publikują w takich językach jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, języki słowiańskie, język niemiecki. Warto tutaj wspomnieć, że w naszym instytucie efekty badań publikowane są w czasopismach wysoko punktowanych, ale także w wydawnictwach, które należą do
tej absolutnej ekstraklasy światowej. To są takie wydawnictwa jak Brill, Bloomsbury, Routledge czy Harrassowicz. Można byłoby jeszcze powiedzieć, że publikacje ukazują się we wszystkich, moglibyśmy rzec, najważniejszych obszarach językowych, ale jeśli chodzi o ich miejsca publikacyjne, to oprócz takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy czy Francja, znajdziemy miejsca inne, myślę, że bardzo ciekawe, takie jak Republika Południowej Afryki, Dania czy Chile. Warto podkreślić, że w Instytucie zdobywamy granty na prace wieloletnie i tutaj mógłbym wskazać chociażby 2 edycje Lubelskiej Biblioteki Staropolskiej. Jest to inicjatywa, która przywraca do współczesnego obiegu naukowego teksty, bardzo często niewznawiane od kilkuset lat. Innym grantem już z zakresu badań językoznawczych jest grant odnoszący się do słownika etnolingwistycznego, do kolejnego tomu, w którym będzie materiał dotyczący zwierząt w polszczyźnie potocznej i ludowej. Można także zwrócić uwagę, że efektem wieloletnich badań jest opracowanie narzędzi diagnostycznych grafomotoryki, a także na przykład poradnika dla osób z chorobą Alzheimera. Badania naukowe, które prowadzimy w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, są także obecne w przestrzeni zewnętrznej, czego świadectwem jest na przykład obecność naszych pracowników w lubelskich czy regionalnych instytucjach kulturalnych. Pełnią tam funkcje kierownicze, na przykład w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, czy w muzeach Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.